To będzie opowieść długa, ponieważ będziemy wspominać, a raczej opowiadać o Kaju Bumanie, który od nas odszedł, ale wśród przyjaciół i tych, którzy tutaj występują, ciągle jest. Ciągle jest. Nie dopuszczamy do siebie informacji, że Kaja już nie ma, ponieważ tak bardzo był głęboko usadowiony w naszych życiach, że po prostu jest. Jest połowa lat 90. Kaj przyjeżdża po raz pierwszy do Polski i tu poznaje Polskę taką, jaką pokazała mu Ania, żona jego. Tu poznaje ludzi związanych ze środowiskiem artystów, tu poznaje muzyków, tu poznaje kompozytorów, tu poznaje dzięki jej relacjom Miłosza i Tischnera. W okolicy Łopusznej, gdzie spędzają wakacje, często są na plenerach u pana Gromady, u pana Cukra i u pana Bryndala. Tego ostatniego Bryndala, Stanisława Bryndala, bardzo cenił. Miał bardzo dużo jego prac i zawsze opowiadał o nich z najwyższą czułością. Kaj bardzo szybko nauczył się języka polskiego. Nie było bariery językowej, a wiele nas łączyło. Od początku szukał wiedzy z historii i kultury Polski. Kaj dużo czytał, imponował nam szeroką wiedzą, szczególnie znajomością polskiej literatury i poezji. Szczególnie ważna była dla niego przyjaźń z księdzem Józefem Tischnerem, a później rodziną księdza profesora. Nigdy nie zapomnę jego charakterystycznego R, kiedy mówił Serocki. Było w nim trochę Niemca, trochę Polaka, ale najwięcej było człowieczeństwa. Piękno jego osoby polegało na tym, że łączył w sobie sprzeczności. Był czuły, wrażliwy na innych i na wskroś racjonalny. Miał w sobie zdecydowanie i władczość dyrygenta, a zarazem kruchość i bezbronność. Był obdarzony ostrą jak skalpel inteligencją, ale cenił chyba bardziej siłę wyobraźni niż szkiełko i oko. Trawił go potężny niepokój, który kazał mu powracać do pytań o sens życia i śmierci, o źródła zła, cierpienia. Sam ten właśnie niepokój pchał go też do działania na rzecz pokrzywdzonych, cierpiących. Nigdy nie zapomnę jego uważnego spojrzenia, ciepła i pasji, z jaką kierował rozmowy na to, co istotne. Kaj był cudowną zagadką. Najbardziej łączyła nas pasja do sztuki. Kaj wielokrotnie podejmował się niesamowitego wysiłku organizowania wystaw. Tworzył własną kolekcję sztuki. Z wielkim wyczuciem dobierał kolejne prace. W jego kolekcji znalazło się też kilka moich rzeźb. Kaja Bumana poznałem w roku 2008 przy okazji przygotowań do koncertów sylwestrowych w Filharmonii Bałtyckiej, które miałem okazję prowadzić jako konferencjer. W tamtych czasach z ogromnym zainteresowaniem obserwowałem debaty gdańskiego Areopagu, w których Kaj też brał udział. Podziwiałem również cykl koncertów i spotkań Wieku Miłosza, które z niezwykłą konsekwencją i uporem przygotowywał Kaj. Tak, Niemiec, urodzony Berlińczyk, promował twórczość polskiego noblisty w jego ojczyźnie. Czesław Miłosz, spotkanie. Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach. Czerwone skrzydło wstawało. Jeszcze noc. I zając przebiegł nagle tuż przed nami. A jeden z nas pokazał go. To było dawno. Dzisiaj już nie żyją ni zając, ni ten, co go wskazywał. Miłości moja, gdzie są? Dokąd idą? Błysk ręki, linia biegu, szelest gród.
Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia. Z muzyką związany był zawodowo. Zawsze jednak odczytywał ją w kontekście dużo szerszym, w kontekście literatury, malarstwa, szerokiego otoczenia i duchowości jej twórców. Nie mógł zrozumieć nonszalancji ludzi Zachodu w stosunku do kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Zawsze podkreślał ex oriente lux, światło przychodzi ze wschodu. Ten czas, który ja z Kajem miałam, był taki wypełniony rozmową i bardzo mi tego brakuje. Kiedy się widzieliśmy, rozmawialiśmy twarzą w twarz, razem z moim mężem, z przyjaciółmi, których zapraszaliśmy do domu, i to były naprawdę piękne chwile, ponieważ te rozmowy dotyczyły wszystkiego, co nas dotyka, interesuje, co jest dla nas ważne. Pytał o literaturę, którą można przeczytać, dzielił się tym, co przeczytał, a czego na przykład myśmy nie przeczytali, nie wiedzieli. Często nas wręcz zawstydzał swoją wiedzą, erudycją. W jego domu w Łopusznej to, co urzekało i to, co było absolutnie niezwykłe, to te wielkie półki książek wypełnione lekturami, których nie zna większość Polaków. Kaj naprawdę to wszystko czytał. To nie była, jak to się śmiał, ładna tapeta. To były książki, do których sięgał i które naprawdę zgłębiał. Zresztą zawsze jak się udawał gdzieś w podróż albo umawiał się z kimś w restauracji, czekał na kogoś, po prostu siedział z książką. W pociągu tak samo. On po prostu nigdy nie marnował czasu. On zawsze coś czytał, zawsze coś poznawał. Niewielu jest takich ludzi i dlatego tak ciężko jest sobie uzmysłowić, że Kaja rzeczywiście już od roku z nami nie ma. Kaj miał wielki szacunek do muzyków na estradzie. Zawsze powtarzał mi, że nie rozumie dysproporcji w garzach między dyrygentem a poszczególnym artystą orkiestry. Miał też niesamowity talent i wyczucie, jeśli chodzi o przygotowywanie smyczków, artykulacji. Dość powiedzieć, że w ostatnim czasie kupował całe zestawy wydawnicze wszystkich głosów i nanosił wszystkie swoje uwagi interpretacyjne do każdego głosu po kolei. Zawsze mówiłem mu: Kaju, naprawdę nie szkoda ci czasu, żeby przepisywać to w tylu egzemplarzach, ale wierzył, że w momencie, kiedy muzycy przy pierwszym czytaniu mają wszystkie informacje, zdecydowanie szybciej idzie praca. Miałem przyjemność poznać Kaja Bumana przed wielu laty w Filharmonii Krakowskiej. Jako meloman uczestniczyłem w próbach przed koncertem, który się miał odbyć w Filharmonii Krakowskiej ze stworzeniem świata Józefa Haydna. Wydawał mi się Kaj Buman wtedy osobą niezwykle zamkniętą, chłodną i nieprzystępną, a z drugiej strony bardzo profesjonalną i charyzmatyczną. I ta świadomość o jego osobie we mnie trwała przez wiele lat, aż do momentu, kiedy spotkaliśmy się po raz drugi, i za to spotkanie Opatrzności jestem bardzo wdzięczny. Również w Krakowie spotkanie miało miejsce, ale spotkanie to przerodziło się już w przyjaźń, która trwała do końca jego życia. Poznałem wtedy Kaja Bumana bliżej. Podróżowaliśmy nad nasze Morze Bałtyckie podczas naszych urlopowych przerw, czy do jego domu, pięknego góralskiego domu w Łopusznej, i bardzo często te podróże zawierały w sobie bardzo wiele
rozmów i wtedy musiałem stwierdzić, że bardzo myliłem się przed laty, oceniając Kaja Bumana dość krytycznie. Okazał się on osobą niezwykle ciepłą, bardzo gościnną, o bardzo otwartym sercu i bardzo stałą i trwałą w przyjaźni, co bardzo sobie zawsze ceniłem. Za wcześnie odszedł. Mam tylko nadzieję, że po tej drugiej stronie, po tej, mam nadzieję, lepszej stronie, pod której się znalazł grono odbiorców i melomanów, którzy będą mogli podziwiać jego kunszt, a on z nimi będzie mógł się dzielić swoimi talentami, a sam osobiście mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze kiedyś się z nim raz spotkać. Kaj Buman, wspaniały dyrygent, pianista, klawesynista, korepetytor, chciałoby się powiedzieć człowiek renesansu, humanista, a przede wszystkim piękny umysł i dla mnie po prostu Kaj. Po Kaju zostały piękne wspomnienia, niezwykłe nagrania, nie tylko muzyki Mozarta czy muzyki barokowej, z której był chyba najbardziej znany, ale także tej największej muzyki operowej. Sama miałam przyjemność śpiewać pod jego batutą po raz pierwszy w moim artystycznym życiu Leonorę w koncertowej wersji Trubadura Giuseppe Verdiego. Ale też nagraliśmy moją ukochaną 8. symfonię Krzysztofa Pendereckiego. To było, kiedy Kaj był dyrektorem Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wiele pięknych wspomnień, wiele pięknej natury, o której Kaj tak bardzo lubił mówić. Nie jesteśmy w Łopusznej, jesteśmy pod Poznaniem w moim ogrodzie, ale ta natura łączyła nas dużo bardziej niż, może nie bardziej niż muzyka, ale równie mocno, równie silnie jak muzyka. Muzyka, która pozostała po Kaju, ta nagrana, ta w naszej pamięci, ta w pamięci melomanów, artystów, przyjaciół, wszystkich, którzy kochają tę wielką symfonikę, ale także te bardzo kameralne dzieła. Kaju, będziemy o Tobie pamiętać tak długo, dopóki będziemy grać muzykę, którą tak bardzo lubiłeś. Kaj bardzo dobrze umiał słuchać i właściwie miał taki rodzaj też dyskrecji, ale wtedy, kiedy się go prosiło o pomoc, to nigdy mu nie zapomnę tego, jak bardzo pomógł mi w kilku kwestiach. Potem tak się złożyło, że byliśmy sąsiadami w Krakowie, dosłownie przez ścianę, więc nie mogę powiedzieć, że to było jakieś bardzo współlokatorskie życie, ale wtedy bardzo często Kaj wpadał też do mnie na herbatę i zawsze miał ze sobą jakąś książkę, co szalenie mi imponowało właśnie, że on, który miał bardzo dużo pracy przecież z przygotowaniem nowych partytur, miał zawsze czas i chciał mieć czas na czytanie i to na czytanie bardzo ambitnych rzeczy, także właśnie po polsku. I zawsze z czymś nowym przychodził i o czymś nowym mi opowiadał. Bardzo wniknął też w to środowisko literackie Krakowa, co pewnie było dla niego źródłem dumy, że udało mu się to zrobić. Kaj zawsze zostanie też w mojej pamięci jako ktoś, kto umiał poszerzać horyzonty myślenia, umiał łączyć muzykę z poezją, rzeźbą, malarstwem. Wielokrotnie tworzył tego rodzaju projekty i właściwie one są też dla mnie inspiracją w dzisiejszym życiu. Ale chyba zapamiętam go jako takiego po prostu bardzo, bardzo nieprawdopodobnie serdecznego i kochanego człowieka, który w wielu momentach w życiu mojej rodziny okazał się naprawdę takim prawdziwym przyjacielem. Trudno mi mówić o nim ciągle w czasie przeszłym, jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam i
i pewnie się nie przyzwyczaję, ale myślę, że to jest dużo, żeby zostawić wśród tak wielu ludzi tak dobre wspomnienia o sobie. Oczywiście jest kilka historii związanych z tym, jak pracował na estradzie. Kaj, jak wiemy, kochał ciszę i ta cisza polegała też na tym, że wymagał niesamowicie tego cichego grania, tego grania, które powoduje, że człowiek jest w stanie usłyszeć całą estradę wszystkich artystów obok i tych, co siedzą dalej. Koledzy niektórzy mówią, że w zasadzie takich pian, jak były wydobywane przez Kaja w orkiestrze w Łodzi, to chyba nikomu się jeszcze nie udało zrobić. Zawsze wspominam w tej sytuacji historię, kiedy graliśmy Rekwiem Mozarta i oczywiście on tam na próbach mówił: drodzy Państwo, to jest śmierć, teraz trzeba tu pozwolić tej trumnie w tej ciszy przejść. I generalna próba, kiedy już wszyscy przez cały tydzień doszli do tej cichości, ni stąd, ni zowąd ktoś po prostu kichnął. I to było tak strasznie głośno. I on tak po prostu w tej złości, że po prostu jak można było zepsuć to piękno, które jest tak ciche, powiedział tak: to fatalnie, ale na zdrowie. No i to jest właśnie cały Kaj i cały jego polski język. Jest kilka takich opowieści, które w orkiestrze są opowiadane i wspominane. Kiedy w trakcie jubileuszu Filharmonii Łódzkiej był jednym z 3 dyrygentów, którzy prowadzili kolejne koncerty i był dzień wcześniej na koncercie innego wykonawcy, przyszedł na estradę i powiedział: wiecie Państwo, to jest coś takiego, ja tu widzę, tyle ile fabryka dała, a dźwięku nie ma. Bardzo dużo opowiadał na próbach różnych historii, które czasami były bardzo zabawne. I właśnie ja bardzo żałuję też, że nawet nie robiłam sobie jakichś notatek, bo wiadomo, to jest taka ulotność, tak? I zapominamy te historie, a one naprawdę czasami były bardzo zabawne. I tutaj jedną z nich jest taka, pamiętam, graliśmy jedną z pasji bachowskich, już nie pamiętam teraz którą, no ale dzieło bardzo poważne, takie monumentalne, i drugie skrzypce miały takie miejsce, w których mam przyjemność grać, takie bardzo piano, takie jakieś ósemki, tam. No i dyrektor przerwał próbę i zwraca się do nas: Pani Machto, jakbyście to tak zagrali, wie Pani, jak na dworcu zachodnim o 4:00 nad ranem, brudno, śmierdzi. Rozumie Pani? Także mam nadzieję, że sprostaliśmy wtedy tym wymaganiom dworca zachodniego o 4:00 nad ranem. A drugie takie wspomnienie też bardzo miłe, to kiedy dyrektor Buman poprosił klarnecistę i oboistę i zwrócił się do nich tak, zwrócił się do pana oboisty: Panie Mieciu, jakby to pan tak zagrał, oczywiście z panem Mirkiem, jak taki motyw miłosny motyla z wróbelem. Strasznie bardzo nas bawiły te jego historie i bardzo, bardzo nam przykro, że już ich nie usłyszymy. A to, jak wracałem z gór, bardzo, bardzo zmęczony, to jego słynne zdanie: Tomku, ale przecież to na własne życzenie. Pamiętaj, że sport jest mord. Któregoś razu Mirek Owczarek narysował obrazek Sport ist mord i on wisiał w domu u Kaja na samym widoku, ponieważ bardzo to lubił. Pamiętam, jak spotkałem się z nim po raz pierwszy, to zobaczyłem życie. Zobaczyłem osobę, która zawstydziła mnie ze wszechmiar, to znaczy łamiąc z jednej strony właśnie taką moją kliszę, którą miałem w głowie, że muzyk, jeszcze dyrygent to właśnie jest taką osobą sztywną, a z drugiej strony zobaczyłem osobę, która ma niebywałą wiedzę i zachwyt wobec polskiej literatury. Kaj, jeżeli chodzi o muzykę, to miał taką dziecięcą
taki rodzaj takiej dziecięcej woli do bawienia się rzeczami, co czyniło go takim bardzo aktywnym i też bardzo otwartym. I wiem, że jak podchodził do jakiejś partytury, to znajdował w niej coś wiele więcej, myślę, niż było. Wiem, że kiedy rozpoczynał próby z orkiestrą, tak mi się przynajmniej zwierzał, to pierwsze co robił, to opowiadał orkiestrze, co się stało, co się działo z kompozytorem, co czuł w tym czasie, kiedy pisał ten utwór. Jak myślę o Kaju, to myślę o jakiejś radości, to myślę o jakimś słońcu. Zawsze każde spotkanie z Kajem budowała we mnie taką nadzieję, że warto walczyć o wartości. Więc czuję też ogromną wdzięczność. I to jest, myślę, że być człowiekiem, do którego czuje się wdzięczność i zostać takim w pamięci, to jest tak, jakby Kaj otrzymał życie. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć o tym, że jego część na pewno we mnie żyje. Ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że jak o nim myślę, to jak Państwo sami widzicie, coś się we mnie śmieje wewnętrznie. Urok. Praca wymagała tego, że był ciągle w drodze. Wytchnienie znajdował w czasie wakacji w Łopusznej. I to właśnie tam wybudował dom. Tam znalazł swoje miejsce na ziemi, swoje rodzinne szczęście. Żył wielką sztuką, ale szukał oparcia w tym, co małe i niepozorne. Na przykład w pięknym kościółku w Łopusznej. Pamiętam zresztą, że zupełnie niezwykłym wydarzeniem było zorganizowane przez niego spotkanie, w czasie którego muzyka zetknęła się z wielką polską poezją. Myślę o takim wieczorze w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej, w czasie którego Olgierd Łukaszewicz recytował Treny Kochanowskiego, a wiolonczelista grał sonaty Bacha. No, zupełnie nieprawdopodobne doświadczenie właśnie w tym ośrodku kultury, wysłuchanie tej muzyki, tej poezji, potem rozejrzenie się wokół i widok pięknego krajobrazu Gorców. To było to, co kochał bardzo i w tym właśnie się odnajdował. To znaczy to, co wielkie, to, co małe i kruche, no właśnie zamknęło się w tej jego fantastycznej inicjatywie. Kiedy widzieliśmy się ostatni raz, mogę powiedzieć, że Kaj był super szczęśliwym facetem. To szczęście płynęło od Sylwii, z którą był od kilku lat, i z tego, że Konstancja znowu bardzo powróciła do jego życia. Myślę sobie, że ten rodzaj szczęścia miał też na samym końcu swojego życia, bo obie one były razem z nim. I powiem Wam, że moment, kiedy na cmentarzu stoi trumna, a obok chłopiec w podhalańskim stroju trzyma klepsydrę, to wszystko mówi o Kaju, Niemcu, który był Polakiem.